Cześć, witajcie! W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Wam mój pojemniczek, który wożę sobie tutaj w koszyczku na bidon i do niego do środka wkładam różnego rodzaju akcesoria rowerowe potrzebne podczas moich wyjazdów, krótszych czy dłuższych. I dzisiaj właśnie chciałbym rozwinąć ten temat, opowiedzieć o tym, jakie części ze sobą zawsze warto mieć, niezależnie od tego, czy jedziemy na jakąś krótką wycieczkę, czy na jakiś dłuższy wyjazd, które warto ze sobą mieć, tak żeby jazda na rowerze, w razie gdyby pojawił się jakikolwiek problem, jazda na rowerze nie sprawiała większych problemów. I jednym z takich akcesoriów, w sumie jest to znak czasów, jednym z takich akcesoriów jest telefon komórkowy. Wszystko jedno, czy to jakiś ziemniaczek, czy jakiś smartfon. W każdym razie zawsze mam ze sobą telefon, no nie tylko dlatego, żeby sobie poprzeglądać internet, czy zobaczyć, co ciekawego piszecie w komentarzach na YouTubie, kiedy sobie stanę gdzieś na przerwę, ale też dlatego, żeby wezwać pomoc i niekoniecznie już dzwonić po karetkę. No, oczywiście tego nikomu nie życzę, ale zawsze chociażby zadzwonić do rodziny, żeby ktoś mnie z trasy ściągnął, w razie gdyby się coś stało. I zawsze do telefonu też, jeżeli zwłaszcza jadę gdzieś na cały dzień, zabieram powerbank. To mam taki malutki, który się fajnie mieści w kieszonce od koszulki. Zabieram powerbank z tego względu, że jest różnie. Czasami jedziemy gdzieś w jakieś odludne tereny, gdzie jest problem z zasięgiem. Bateria wtedy w telefonie bardzo szybko się rozładowuje. Warto mieć ze sobą taki powerbank, on nie zajmuje dużo miejsca, a w razie czego no, może nam uratować tyłek. I drugą rzeczą, bez której nie wychodzę z domu, oprócz telefonu, no i oczywiście kasku, są lampki rowerowe. Nie ma obowiązku wożenia ze sobą lampek i włączania lampek w ciągu dnia, ale jeżeli zapada zmrok albo przychodzą na przykład złe warunki pogodowe, jakaś mgła, zaczyna deszcz padać, wtedy musimy lampki mieć na rowerze i musimy mieć je włączone. Więc z tego względu ja mam lampki założone na rower cały czas. Pamiętam cały czas o tym, żeby akumulatorki w środku były naładowane i Wam też to polecam, bez tego bym się w ogóle nie ruszał z domu. I najczęstszą awarią, jaką może nas spotkać, jest oczywiście przebita dętka. Także z jednej strony no, mogę polecić wożenie ze sobą zapasowej dętki. Nie zawsze jest to możliwe. Trzeba byłoby już zamontować sobie na przykład torebkę gdzieś pod siodełko, ewentualnie torbę tutaj taką gdzieś na ramę czy na kierownicę, żeby sobie dętkę zmieścić. Jeżeli nie macie takiej możliwości, zawsze można wziąć ze sobą łatki z jakimś papierem ściernym, tak żeby fajnie się tutaj te łatki na dętkę naklejały. I oczywiście nie można zapomnieć o pompce. A propos jeszcze tutaj pompki, jeżeli macie wentyl typu Dunlop, czyli taki cieniutki szosowy wentyl, warto mieć ze sobą jeszcze taką przejściówkę na wentyl samochodowy, z tego względu, że jeżeli pompką nie uda się Wam na przykład napompować do zadanego ciśnienia i będzie stacja benzynowa gdzieś po drodze, no to zazwyczaj na stacjach są kompresory, tylko no one są pod wentyl samochodowy, także taka przejściówka się przydaje. I nie jest może to obowiązkowy element wyposażenia, ale ja ze sobą zawsze mam łyżki do opon. Z tego względu, że szarpanie się z oponą, próba ściągania opony rękoma, jakimiś śrubokrętami, no, jakimś tym, co nam pod rękę wpadnie, nie jest moim zdaniem najlepszym pomysłem. Możemy zawsze uszkodzić sobie dętkę, możemy uszkodzić obręcz, a taka plastikowa łyżeczka bardzo w tym pomaga i przy okazji niczego w rowerze nie uszkodzimy. Kolejny element, który się przydaje na rowerze, chociaż już może nie aż tak często jak pompka czy łatki, jest to taki multitool, zestaw narzędzi. Można ze sobą oczywiście wozić pojedyncze narzędzia, no ale one zajmują wtedy więcej miejsca, musimy już mieć miejsce, żeby je schować, a tutaj takim zgrabnym zestawiku mamy imbusy, mamy śrubokręty, są te gwiazdkowe klucze, tutaj mam skuwacz do łańcucha, taki prosty, on nie jest może jakiś perfekcyjnie działający, ale jest skuwacz do łańcucha i są też bardzo przydatne klucze do szprych. W razie gdyby coś się z kołem stało, gdyby nam się rozcentrowało. Można też ze sobą wozić, to już zwłaszcza gdzieś na jakieś dalsze wyjazdy, skuwacz do łańcucha, taki pełnoprawny. I do tego również, jeżeli już zabieracie skuwacz, polecam ze sobą zabrać również spinkę do łańcucha. Oczywiście spinkę jedną już fajnie mieć założoną na łańcuch, żeby łatwo było łańcuch zdejmować do serwisowania, do mycia, do smarowania, ale warto wozić ze sobą również drugą spinkę z tego względu, że jeżeli gdzieś nam się łańcuch rozerwie, to wtedy skuwając go skuwaczem, no, stracimy to jedno ogniwo, ten jeden tutaj, no, jedno ogniwo, które nam gdzieś
wyleci, gdzieś się rozerwie, trzeba będzie je rozkuć, no i można je wtedy zastąpić spinką. Łańcuch będzie o tej samej dokładnie długości, jak był wcześniej. Kolejny element, też nieobowiązkowy, no ale akurat mieści się w tym moim pojemniczku, jest to kurtka przeciwdeszczowa, jakaś cieniutka. Tu akurat tę, którą mam, ona nie jest może jakaś wybitna, nie będzie chroniła przed deszczem i nie będzie sprawiała, że organizm będzie oddychał przez cały dzień jazdy w deszczu. Jest to bardziej taka kurteczka awaryjna, kiedy wiem, że na pewno będę jechał w deszczu, no wtedy zabieram jakąś lepszą. I ostatnim akcesorium, które zastąpi Wam łatki do dentek, zastąpi Wam klucze, zastąpi Wam również kurtkę przeciwdeszczową, jest szara taśma. Nie, no oczywiście żartowałem z tą kurtką przeciwdeszczową, żartowałem z tymi narzędziami. W każdym razie, jeżeli macie tylko oczywiście w sakwach miejsce, warto ze sobą taką szarą taśmę mieć z tego względu, że no, jako tymczasowe, gdzieś doraźne narzędzie naprawiające jest w stanie naprawić wszystko, ale jeżeli jeździcie gdzieś na jakieś krótkie dystanse, nie zabieracie ze sobą nic, w co byście mogli schować taką taśmę, to polecam opaski zaciskowe, inaczej mówiąc trytytki. Opaski zaciskowe najlepiej mieć w różnych długościach, tak żeby nie trzeba było ich też po drodze docinać, że po zaciśnięciu, żeby się nigdzie tutaj nie obijały te paski. W każdym razie taką opaską zaciskową też jesteśmy w stanie, może nie wszystko, ale naprawdę wiele elementów w rowerze tymczasowo oczywiście naprawić bądź zrobić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy. Ja oczywiście nie namawiam Was do tego, żeby wozić ze sobą wszystko. Jeżeli jedziecie gdzieś na jakąś krótką trasę, to przecież nie będziecie ze sobą zabierali koniecznie skuwacza do łańcucha, czy nawet kurtki przeciwdeszczowej, jeżeli mamy piękny, słoneczny dzień. Także trzeba to, co zabieramy, dobrać do tego, gdzie jedziemy, na ile czasu jedziemy. Jeszcze wydajcie znać w komentarzach, bez czego Wy nie ruszacie się z domu, co polecacie innym, tak, żeby stworzyć taki niezbędnik rowerzysty. Już nie chodzi o to, żeby były to narzędzia, akcesoria na każdą możliwą ewentualność, ale żeby to był taki niezbędnik, czyli do takich najbardziej podstawowych napraw. No, być może ja jeszcze coś do tej swojej kolekcji dzięki Waszym komentarzom dołożę, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!